Cześć, z tej strony Krawiec. Dzisiaj zrobimy sobie prosty drop Afro House w stylu Hugel. Zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj do naszego proja użyjemy sobie stopki z mojej nowej paczki, którą dla was przygotowałem. Krawiec Kicks Volume 1. W paczce macie ponad 100 kików gotowych do użycia do waszych numerów. Stopki są naprawdę dobrej jakości. To są stopki, z których ja najczęściej korzystam w swoich projach. Także jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, link macie w opisie i dziękuję wam z góry. Pod nasz projekt znalazłem bardzo fajny afrohouse'owy wokal, bardzo właśnie podobny do stylu Hugel. Pierwsze co zrobię, zanim przejdę do sekcji melodycznej naszego numeru pod nasz wokal. Jak widzicie, wokal w niektórych momentach wybija się bardzo mocno. Wrzucam sobie prosty kompresor, żeby skontrolował nam trochę tą dynamikę. Następnie wrzucam na to reverb, FL-owski reverb, Luxverb, tak żeby dodać przestrzeni, takiego ambiensu trochę na ten wokal. I przechodzę do sekcji melodycznej. Jako że skupiamy się dzisiaj na dropie, zrobimy bardzo krótkie intro. Odpalam FL Keys, czyli FL-owskie piano. Nie potrzebuję tu jakiejś super jakości pianina, to ma być tylko klimacik. Włączam nagrywanie i zagramy sobie piano pod nasz wokal. Bardzo proste piano, bardzo prosty akord. Użyte tylko 2 klawisze. Wrzucam na te piano kompresor. Oraz IQ, wycinam dół i górę, tak żeby było bardziej środkowe, takie klimatyczne. W mojej bibliotece sampli wpisałem piano reverse i znalazłem one shot piana, który jest odwrócony. Obniżyłem go do tonacji mojego pianina. Następnie znalazłem bardzo prosty atmos i mamy gotowe nasze prowizoryczne intro. Nasz atmos na końcu sfejdujemy go, żeby się ściszał, oraz dodaję 2 proste fixy, czyli uplifter i downlifter. Intro prowizoryczne mamy gotowe, więc przechodzę do mięsa naszego afro house'u, czyli do perki. Robimy sobie miejsce. Zaczynam od prostej stopy i prostego hata, tak żeby wstępnie nadać już jakiś rytm. Przypominam, że stopka, z której korzystam, pochodzi z mojej nowej paczki stopek kików, którą dla was przygotowałem, Krawiec Kicks Volume 1. Link do paczki macie w komentarzu i w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Stopek w paczce jest 111, także jest naprawdę mega wielki wybór. To są wyselekcjonowane stopki, z których ja korzystam najczęściej w swoich projach i naprawdę pasują one do wielu gatunków. Także jeżeli chcecie sobie trochę przyspieszyć pracę i mieć fajne sample, fajnych stopek, to zapraszam, link w opisie. Dodaję sobie powoli, stopniowo jakieś tomy i perki. Następne tomy i perki. Zazwyczaj robię po prostu tak, wrzucam właśnie sobie stopkę, wrzucam sobie hat, żeby nadać ten rytm, żeby mieć feeling tej perki i następnie grzebię sobie w tomach, grzebię sobie w perkach, w perkusyjnych elementach, dodaję sobie stopniowo, aż poczuję fajny afrohouse'owy groove. Kolejny perk. I na całość, na samą górę top loop, który ma w sobie elementy klapów, ma elementy perki, shakerów. Bardzo fajnie dokłada mięsa do naszej całej perki. Brakuje mi tu takiej prostej sekwencji typowej dla afro house'ów. Zrobimy sobie to w bardzo prosty sposób. W Divie znalazłem taką sekwencję, taki preset. Wycinam z niego dół i dodaję reverb. W piano rollu układam jedną długą nutę. I dodaję pod nasz drop. Jako pomoc melodyczna do naszego wokalu postanowiłem dodać black. Znalazłem taki preset w Serum. W IQ wyciąłem dół i dodałem FL-owski reverb. I spróbuję nagrać jakąś prostą melodię, która doda drive'u do naszego dropa. Nie chcę, żeby ona była dominująca, chcę, żeby to był tylko bardzo lekko słyszalny wspomagacz. Włączam nagrywanie.
Dodaję to pod naszą sekwencję i przechodzę do basu. Otwieram Serum i pokażę wam teraz, jak w prosty sposób można stworzyć bardzo fajny, ciepły bas, idealny pod Afro House'y. Używamy Init Preset, zjeżdżamy jedną oktawę naszym pierwszym oscylatorem, włączamy filtr, podwyższamy delikatnie drive i w ten sposób mamy bardzo fajny, ciepły sub-bass z delikatną saturacją. Wchodzę w nasze piano, kopiuję sobie dolną partię, czyli bas, czyli linię basową z naszego piano, Ctrl-C i wklejam w nasz bas. Żeby było troszeczkę ciekawiej, wracam znów do Serum i ustawiam dosyć mocne portamento, około 950-1000 milisekund, tak żeby bas się glajdował, zobaczcie. I dodaję sobie klocki przy końcówkach, żeby trochę dodać życia do tego basu. Bardzo subtelny efekt, ale naprawdę w całości brzmi to spoko. Możecie dodać więcej milisekund albo mniej, to już wedle uznania, tak żeby bas się glajdował szybciej albo wolniej. Na ten bas wrzucam tylko i wyłącznie kickstarta, żeby pompował do stopy. Przedłużamy sobie naszego dropa dalej i pomyślałem, żeby w drugiej sekcji dropa pozbyć się już naszego wokalu albo go delikatnie pociąć, tak żeby ten wokal już nam się nie powtarzał. Pierwsze co usłyszałem to możliwość powtórzenia tego ostatniego partu wokalu. To brzmi spoko. Jeszcze brakuje mi jakichś delikatnych wstawek, coś sobie poszukamy w tym wokalu, dokładnie w tym miejscu. Kopiuję sobie nasz wokal, wycinam ten fragment, wciskam S i sobie coś poszukamy. Te małe party wydają mi się spoko. Zaznaczam je z kontrolem i trzymając kontrol wciskam G. Dzięki temu mam to w jednym wave'ie. Wrzucam sobie to na mixer track, wycinam dół i ponownie dodaję reverb. Natomiast na ten powtarzający się part z głównego wokalu wrzucam IQ i automatyzuję low pass filter. Dzięki temu ścisza nam się ten główny part wokalu pocięty, a ten skonsolidowany wave, który mamy na osobnym insert tracku w mikserze z reverbem, zostaje na tym samym poziomie głośności. Jak słyszycie, zrobiła się dosyć duża pustka, jak zrobiliśmy te vocal chopy i ściszyliśmy ten powtarzający się fragment wokalu, więc myślę, że wrzucimy sobie tu jeszcze jakiś synth albo lead. Znalazłem w Divie taki preset, dosyć mocny, nie wiem czy pasujący do Afro House'u, ale spróbujmy. Od razu wrzucam na niego IQ oraz FL-owski Blood Overdrive, tak żeby nie podgłaśniając tego leada w miksie on był głośniejszy, oraz ten sam reverbik i spróbujemy sobie coś dograć w te puste partie. Totalna prostota, łatam tylko te dziury, gdzie słyszę, że coś potrzeba, nie ładuję tutaj jakiejś wielkiej, konkretnej melodii. Dodałem jeszcze dwie skrócone bardzo nutki przed drugim uderzeniem, tak żeby dodać trochę motoru napędowego na ten lead. I co, zobaczcie, bardzo prosty projekt, nie było za wiele roboty, fajny chwytający wokal, fajne chwytające piano, jakaś fajna linia melodyczna, fajnie pocięte wokale, tak żeby to miało jakiś ład i skład i naprawdę bardzo małym kosztem budowaliśmy sobie jakąś bazę, dropik pod Afro House. Projekt udostępniam wam za frytki, możecie sobie tu pogrzebać, zobaczyć jak to jest zbudowane. I co, posłuchajmy całości. Girl, you're the queen tonight. Oh, oh, the way you move, it's fire. Yeah, yeah. You take me higher, higher. Yeah, yeah. Your beating got me hypnotized. Girl, you're the queen tonight. Oh, higher. Oh,
Moi drodzy, wielkie dzięki za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Link do Proja macie w opisie, jest on dostępny dla Was za darmo. Przypominam Wam też o paczce sampli, którą dla Was stworzyłem, paczkę stopek Krawiec Kicks Volume 1. Macie ponad 100 gotowych do użycia kików, stopek. To są stopki, które ja najczęściej używam w swoich projektach, w różnych gatunkach projektów i gwarantuję Wam, że jeżeli coś nie siedzi Wam w Waszym proju, jest to stopa, to na pewno coś w tej paczce znajdziecie. Jeżeli chcecie wesprzeć jakkolwiek mój kanał, to myślę, że to będzie fajny ruch, także dziękuję Wam bardzo z góry, dziękuję za łapki w górę, za suby, za komentarze i do zobaczenia, cześć!